Cześć kochani, słuchajcie, dzisiaj Wam opowiem troszkę o laserze frakcyjnym. To jest taki zabieg tak naprawdę z pogranicza medycyny estetycznej, na który zdecydowałam się już jakiś czas temu. Robiłam go w lutym i w marcu, także 2 zabiegi już za mną. No i kolejne planuję po wakacjach. Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć, na czym ten zabieg polega. Dokładnie jest to zabieg laser frakcyjny ablacyjny CO2, który jest dosyć inwazyjny, natomiast efekty naprawdę mogą nas zaskoczyć w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Więc dzisiaj chcę Wam o nim opowiedzieć, chcę Wam powiedzieć, na czym on polega, jak to w ogóle się dzieje, że tą skórę nam naprawia, mówiąc tak w cudzysłowiu. No i też chcę Wam opowiedzieć właśnie moją historię, pokażę Wam też zdjęcia, jak moja skóra wyglądała zaraz po, jak i po kilku dniach, po jakimś czasie. Opiszę Wam też, jakie są wskazania, przeciwwskazania do zabiegu, także całe takie wademekum wiedzy, jeżeli chodzi o laser frakcyjny. Laser frakcyjny ablacyjny CO2 działa w ten sposób, że wiązka lasera działa konkretnie w te miejsce, gdzie przykładamy głowicę do skóry. Działa w ten sposób, że podgrzewa, bardzo silnie podgrzewa wodę zawartą w naszych komórkach, ona następnie wyparowuje i tym samym podgrzewa tkankę, która jest obok, czyli podgrzewa tkankę i tak naprawdę powoduje takie właśnie kontrolowane mikrouszkodzenia. Ta skóra uszkodzona jest obok tej nieuszkodzonej, to powoduje, że ta regeneracja następuje, no nie powiem, że szybko, ale dosyć sprawnie. Tak naprawdę większość zabiegów z medycyny estetycznej polega właśnie na tym, że najpierw musimy coś uszkodzić, żeby to się samo naprawiło. Natomiast oczywiście tutaj wiedza, przeszkolenie, odpowiedni sprzęt jest bardzo istotny, no bo takim zabiegiem możemy sobie naprawdę zrobić krzywdę. Jest to zabieg, który jest mocno inwazyjny. Tak naprawdę możecie zauważyć po nim właśnie taką podziurkowaną, mocno zaczerwienioną twarz. To jest zabieg, który różni się od lasera nieablacyjnego. Ja mówię o laserze frakcyjnym ablacyjnym, natomiast nieablacyjny to jest taki laser, który działa podgrzewająco na tkankę, natomiast nie uszkadza jej, nie dochodzi tu do przerwania ciągłości skóry, więc on mocno ją podgrzewa, a tym samym powoduje produkcję kolagenu, syntezę kolagenu, pobudza tą skórę do przebudowy. Natomiast ten zabieg jest dużo bardziej delikatny, nie jest właśnie tak inwazyjny, więc na te efekty trzeba zdecydowanie dłużej poczekać, musi być większa seria zabiegowa. Natomiast efekty są trwałe, ale no, trzeba się zastanowić, czy rzeczywiście warto nie iść po prostu na większą ilość zabiegów, czy może zrobić sobie mniej, ale już taki zabieg konkret, że tak powiem. Laser frakcyjny, nieablacyjny ablacyjny właśnie takim zabiegiem konkretnym jest. Naprawdę skóra mocno się regeneruje. Natomiast powiem Wam, że warto już na wstępie. Wskazania do tego zabiegu to przede wszystkim są różnego rodzaju blizny. To są blizny zanikowe, czyli takie, jakie ja miałam. Mi powstały blizny zanikowe na policzku głównie lewym, ale też miałam jakieś delikatne takie dziurki właśnie po stronie prawej, więc miałam zrobione policzki właśnie w tej dolnej części pod kością jarzmową i też troszeczkę tutaj boki brody, czyli tam, gdzie właśnie były te moje problemy skórne. Ja mówiłam o moich problemach skórnych, które właśnie zostawiły mi te niepożądane właśnie blizny zanikowe, więc zobaczcie, jaka była moja historia. No i rzeczywiście mi to bardzo mocno przeszkadzało, więc zdecydowałam się na taki zabieg. Blizny zanikowe to jest przede wszystkim jeżeli chodzi o wskazania. Natomiast też są różnego innego rodzaju blizny. One również kwalifikują się właśnie do tego typu zabiegów. Ponadto laser frakcyjny, jak robimy go na całą twarz, bardzo często zresztą się robi na całą twarz, służy właśnie do takiego fotoodmładzania, do stymulacji kolagenu, do przebudowy, także na pewno jeżeli mamy problem z jędrnością skóry, z zagęszczeniem, ta skóra staje się wiotka, ulega już starzeniu, jeżeli chodzi o te procesy biologiczne, no to tak naprawdę ten laser ablacyjny jest rewelacyjną sprawą, bo naprawdę mocno tą skórę stymuluje do pracy.
Jeżeli chodzi też o jakieś przebarwienia, jakieś nierówności na skórze, jeżeli chodzi o koloryt, no to też ten laser może temu pomóc, natomiast nie jest to taki podstawowy zabieg, który proponujemy na przebarwienia skórne. Są też lepsze, inne, natomiast też może dodatkowo, na przykład ja mam też przebarwienia pozapalne i też jakby takim efektem ubocznym może być delikatne rozjaśnienie tych zmian. Natomiast głównie to są blizny i głównie to jest właśnie wygładzenie zmarszczek i poprawa tej jędrności skóry. Ponadto też zwężenie porów, także wszystkie skóry tłuste, skóry problematyczne, które właśnie mają te pory mocno rozszerzone, również mogą na tym zabiegu skorzystać. Zabieg wykonuje się oczywiście w serii, więc też ile tych zabiegów, to wszystko jest ustalane przez osobę, która ten zabieg wykonuje. Jeżeli chodzi o blizny typu zanikowego, które miałam ja, to zwykle to jest 3, 4, może maksymalnie 5 zabiegów. Jeżeli byście robili laser nieablacyjny, to tych zabiegów jest zdecydowanie więcej. Jeżeli chodzi o przerwy między zabiegami, to jest z reguły tak od 4 do 6 nawet tygodni. Także no, około miesiąc czasu trzeba poczekać. Nie można robić oczywiście tego zabiegu szybciej. Poza tym ta skóra naprawdę dosyć długo dochodzi do siebie, o czym ja za chwilę Wam opowiem. Natomiast chciałam też wspomnieć Wam o przeciwwskazaniach, ponieważ powiedziałam, jakie są wskazania, no ale oczywiście nie każdy na taki zabieg może sobie pozwolić i na pewno kobiety w ciąży zdecydowanie powinny zrezygnować z tego typu zabiegów. Na pewno osoby, które miały kurację retinoidami w przeciągu ostatniego czasu, musi być przerwa przynajmniej półroczna. Jeżeli stosujecie na przykład kremy z retinolem, czy z jakimiś kwasami, takimi właśnie składnikami złuszczającymi, czy światło uczulającymi, no to zdecydowana przerwa przynajmniej 2 tygodnie do planowanego zabiegu. Ponadto różnego rodzaju choroby, na przykład jakieś zakażenia bakteryjne w miejscu na przykład zabiegowym, czy jakaś opryszczka w stanie aktywnym, trądzik w stanie aktywnym, to jest wszystko przeciwwskazane. Ponadto łuszczyca, liszej płaski, niektóre z chorób autoimmunologicznych, też tendencja do bliznowców, keloidów, takich blizn przerosłych również jest przeciwwskazaniem. Także na tych przeciwwskazań trochę jest. Ponadto też leki przeciwzakrzepowe należałoby je odstawić przynajmniej 3 dni przed zabiegiem. Jeżeli chodzi o kobiety karmiące, to ja też wspominałam w moim filmie o w ogóle zabiegach dozwolonych, niedozwolonych i medycyna estetyczna jest troszeczkę tutaj taka nie do końca wyjaśniona z tego względu, że kobiety karmiące, które dopiero zaczynają tą przygodę, nie mają jeszcze ustabilizowanej laktacji, no to jak najbardziej powinny zrezygnować z tego zabiegu, ale te, które już karmią długi czas, laktacja jest już ustabilizowana, no to też nie ma jakichś większych przeciwwskazań, natomiast trzeba się liczyć z tym, że gdyby coś się stało, doszło do jakiegoś nadkażenia i trzeba byłoby włączyć na przykład antybiotyk, no to wtedy musiałybyśmy być gotowe na przerwanie tego karmienia. Dlatego też to jest takie dosyć śliski temat, natomiast nie jest to jakby takie przeciwwskazanie bezwzględne. Jeżeli chodzi o takie przygotowanie do zabiegu, no to też troszeczkę to wynika właśnie z przeciwwskazań, czyli na pewno odstawiamy wszelkie różne kremy, sera z retinolem, z retinalem, z kwasami, wszystkimi substancjami światłouczulającymi, przynajmniej na 2 tygodnie przed. Nie opalamy się, w ogóle opalenizna jest też przeciwwskazaniem, nie opalamy się przynajmniej miesiąc przed zabiegiem, jak i po zabiegu. Ponadto odstawiamy różne zioła światłouczulające, leki przeciwzakrzepowe, na przykład te 3 dni przynajmniej przed. Jeżeli mamy tendencję do opryszczki, to też często lekarz zaleci wcześniej, żeby wziąć lek przeciwwirusowy, tak trochę zapobiegawczo, jak i po zabiegu. Natomiast powiem Wam szczerze, że to jest indywidualna kwestia, bo ja sama mam tendencję do opryszczki wargowej i ona i tak mi wystąpiła pomimo wzięcia tego leku. No ale później jak wzięłam troszkę mocniejszą dawkę, to ona bardzo szybko mi się zagoiła. Więc trochę do zabiegu na pewno trzeba się przygotować. Nie można właśnie być opalonym, te wszystkie niepożądane substancje w kremach odstawić, zioła światłouczulające i tym podobne. Natomiast
jeżeli chodzi po zabiegu, no to trzeba byłoby również pilnować tego, żeby ta nasza pielęgnacja była dosyć taka łagodna. Również nie możemy od razu zacząć stosować retinol, zacząć stosować kwasy, peelingi i tak dalej. Tutaj skóra potrzebuje tej regeneracji, przynajmniej przez miesiąc nie stosować tego typu substancji, a w ogóle jeżeli robimy serię, a zakładam, że tak, no bo to tylko ma sens, no to w ogóle przez czas tej całej serii nie stosujemy tego typu substancji, dopiero po zakończonej kuracji, tak miesiąc po, możemy wrócić do takiej naszej standardowej pielęgnacji, którą mieliśmy. Nie wspomniałam również o tym, żeby odstawić wszelkiego rodzaju leki, antybiotyki. Nie można tego brać właśnie minimum 2 tygodnie przed zabiegiem. Po prostu jeżeli chorujemy, no to oczywiście ten zabieg musimy odstawić w czasie, odłożyć w czasie. Także to są takie podstawy w medycynie estetycznej, tak naprawdę większość przeciwwskazań jest podobnych. Tutaj dodatkowo dochodzi właśnie ta opalenizna, te właśnie jakieś leki, zioła światłuczulające i substancje. Bardzo ważne jest, żeby pilnować też niewystawiania buzi na słońce, zwłaszcza przez pierwszy okres czasu. Natomiast kremy z filtrem są tutaj konieczne, tak jak w ogóle powinniśmy je stosować cały rok, tak tutaj po zabiegu jest to konieczne. Jeżeli chodzi o pierwszą dobę po zabiegu, to mi było tak zalecane, żeby w ogóle nic z tą twarzą nie robić, niczym nie smarować, nie myć jej, zostawić ją w spokoju. Natomiast też nie zalecane mi było właśnie wychodzenie. Więc też ja sobie wtedy siedziałam w domu, żeby się zregenerować w pełni i dopiero po tej dobie po zabiegu, po 24 godzinach, zaczęłam się smarować kremami nawilżającymi, łagodzącymi, więc jak najbardziej wtedy trzeba wręcz to zrobić, więc jest to bardzo ważna kwestia regeneracji, ale dopiero dobę po. I tak samo kremy z filtrem. One również należy je włączyć do naszej pielęgnacji codziennej, jak wychodzimy, zwłaszcza w domu. Natomiast jak wiecie, zawsze rano zalecam taki krem z filtrem, więc jak najbardziej go nakładamy po tej dobie od zabiegu. Ja w ogóle unikałam przez pierwsze dni wychodzenia, dopiero później zaczęłam. Jeżeli chodzi o makijaż, można nakładać go dopiero po 7 dniach od zabiegu, także to jest taki czas naprawdę typowej regeneracji, tylko się smarujemy, natłuszczamy, aby ta skóra jak najwięcej piła tej wody, składników aktywnych i żeby szybciej się nam wygoiła. Może nastąpić też złuszczanie po kilku dniach, może nastąpić również taka reakcja jak strupki, które nam się mogą pojawiać, których absolutnie nie można zdrapywać. Ja akurat nie miałam takiej reakcji. Nawet złuszczanie było bardzo delikatne. Ja Wam w ogóle opiszę za moment, jak było u mnie po pierwszym i po drugim zabiegu, bo tutaj różnica była znaczna. Także to są takie normalne rzeczy. Opuchnięcie, zaczerwienienie, kratka na buzi właśnie od tej głowicy, która może się utrzymywać nawet pół roku, zwłaszcza u osób z taką jasną karnacją. Tak mi powiedziała właśnie moja doktor, że jest to możliwe. Natomiast oczywiście nie jest to regułą, ja tej kratki już nie mam. To wszystko zniknie, natomiast taki może być ewentualny efekt uboczny. Więc takie zaczerwienienie, podrażnienie, swędzenie, pieczenie przez pierwszy czas może jak najbardziej być. Jeżeli chodzi o te kremy, które regenerujące stosujecie po, no to one powinny być dobrane najlepiej przez specjalistę, natomiast jest często na przykład proponowany Cetaphil, który akurat mi się nie sprawdził, ponieważ pomimo tego, że ma taki delikatny skład, bo to chodzi o to, żeby właśnie nie podrażnić tej skóry, nie było jakichś sztucznych barwników, zapachów, substancji drażniących, no to jednak on mocno też zapycha. Nie ma dobrego składu, więc generalnie ja zaczęłam szukać innych kremów i zaczęłam stosować trochę co innego. Też zakupiłam sobie taki specjalny preparat, który był bardziej taki wodnisty, z kwasem hialuronowym, właśnie typowo po zabiegach takich medycyny estetycznej, po laserach, więc generalnie stosujemy preparaty właśnie coś w ten deseń, aby jak najmocniej nawilżyć, natłuścić tą skórę, ale jednocześnie też jej nie podrażnić, więc najlepiej, żeby to były preparaty typowo po tego typu zabiegach. Również mogę polecić Wam Bepanthen, ale ten Sensitive, on ma właśnie lepszy skład i też jest bardzo taki łagodny dla skóry. Natomiast jeżeli macie dobrego specjalistę, to on też na pewno Wam coś poradzi, a być może też dam Wam próbki jakiegoś swojego kremu.
Jeżeli chodzi też o to, jak skóra zachowuje się po, no to właśnie te pierwsze 7 dni to jest taka mocno zaczerwieniona, nie nakładamy makijażu i wtedy też nie stosujemy takiej swojej codziennej pielęgnacji. Dopiero po tym, jak zaczynamy nakładać ten makijaż, no to oczywiście znowu musimy zacząć porządnie myć tą twarz, ale też dobierajmy łagodne środki myjące, jakieś delikatne pianki. Ja sobie specjalną taką piankę zakupiłam z Only Bio, która właśnie jest delikatna, nie podrażnia, więc uważajcie na te składy, żeby po prostu tej skóry nie podrażnić, żeby ją regenerować cały czas, no bo po tygodniu wciąż ona się jeszcze regeneruje. Tak naprawdę po miesiącu można zobaczyć jakieś pierwsze efekty i ona wtedy dochodzi do siebie, natomiast w ogóle taką przebudowę kolagenu to nawet po kilku miesiącach, więc bądźcie cierpliwi, ale myślę, że już po miesiącu pierwsze efekty zauważycie. Tak było właśnie u mnie. No więc teraz właśnie konkretnie powiem Wam, jak to było u mnie. Ja zrobiłam sobie pierwszy zabieg w lutym tego roku, więc wtedy jak najbardziej jest to wskazane, nie ma jeszcze słońca, no bo właśnie nie wspomniałam, nie robimy tego zabiegu w wakacje, kiedy mamy pełne słońce, czy taką późną wiosną, no bo mimo to, że nie powinniśmy się narażać na słońce, powinniśmy filtrów używać, no to i tak te słońce do nas dociera i żebyśmy nie nabawili się jakichś przebarwień czy podrażnień. Więc to jest bardzo ważne, dlatego ja teraz przerwałam właśnie tą kurację. No ale mój pierwszy zabieg był właśnie w lutym i to powinien być taki zabieg na tak zwaną rozkrętkę, czyli raczej dobieramy tutaj słabsze parametry, aby skórę przyzwyczaić, żeby zobaczyć w ogóle, jak ona zareaguje. Nie możemy od razu, że tak powiem, z grubej rury zacząć, no bo też nie wiemy, jak ta skóra zareaguje. Więc specjalista powinien ten zabieg dobrać w ten sposób, te parametry do zabiegu, aby nam po prostu nie zaszkodzić. Dopiero przy kolejnych zabiegach możemy pozwolić sobie na nieco większą moc. Dlatego ja też widziałam ogromną różnicę, bo rzeczywiście pierwszy zabieg był bardzo delikatny. Ja byłam delikatnie zaczerwieniona, tutaj Wam pokażę też zdjęcia. Natomiast nie było to aż taki, nie był taki mocny to efekt, jakiego bym się spodziewała. Dodatkowo też się właśnie nie łuszczyłam, ona się dosyć szybko, ta skóra zregenerowała, ale oczywiście czekałam z tym makijażem ten tydzień czasu i tak dalej, więc wszystkiego się trzymałam i bardzo naprawdę ładnie, szybko się zregenerowała. Natomiast nie widziałam jeszcze po tym pierwszym zabiegu jakichś efektów większych. Te moje dziurki na policzkach, że tak to nazwę, były cały czas widoczne. Czy minimalnie? Może minimalnie mniej, ale ja też jestem taką osobą, że ja muszę mieć jakiś konkretny efekt i jakieś takie, wiecie, minimalne efekty, gdzie pod lupą zobaczyć, no to mnie nie do końca satysfakcjonują, więc czekałam na kolejny, ale oczywiście wiedziałam, że tak może być, więc tutaj nie byłam jakoś zaskoczona, tylko mówię o swoich odczuciach. No i przy kolejnym zabiegu było już inaczej, bo była reakcja skóry zdecydowanie mocniejsza, była bardziej zaczerwieniona, miałam bardzo wyraźną kratkę, co możecie zobaczyć na zdjęciach. Więc miałam bardzo wyraźną kratkę, zdecydowanie widziałam ten efekt, że był mocniejszy, jeżeli chodzi o ten efekt uboczny na twarzy. Skóra była na pewno też bardziej spuchnięta, twarz była bardziej spuchnięta. Też większe takie pieczenie po opuszczeniu znieczulenia czułam, no bo też trzeba przyznać, że przed zabiegiem nakłada się często maź znieczulającą, natomiast sam zabieg też jest odczuwalny. Przy pierwszym zabiegu, jak i przy drugim ja czułam takie jakby igiełki, gorące igiełki, jakby ktoś mnie po prostu tutaj chciał poparzyć. Natomiast to było wszystko do wytrzymania, naprawdę nie był to jakiś ogromny ból, więc jak najbardziej tutaj pozytywnie, ale jak to znieczulenie puściło, to na pewno takie mocniejsze rozgrzanie, jak po takim trochę oparzeniu słonecznym czułam właśnie po drugim zabiegu. Po drugim zabiegu delikatnie mi się skóra łuszczyła, ale też nie było to jakoś bardzo mocno, nie miałam strupku, więc moja skóra w ten sposób nie reagowała. No i regenerowała się chyba w podobnym czasie, bo też około tygodnia ja już nałożyłam makijaż i zaczęłam normalnie funkcjonować. Natomiast dopiero właśnie po miesiącu czasu zauważyłam, że te moje blizny zanikowe zaczęły się troszkę spłaszczać. I rzeczywiście dzisiaj już jest kilka miesięcy po. I ja widzę, że zdecydowana jest poprawa. Ta skóra jest dużo bardziej też taka jędrna w tym miejscu, no bo to też o to chodzi, ale właśnie te blizny zostały wygładzone. Oczywiście nie do zera i jest jeszcze tutaj nad czym pracować, ale myślę, że tak maksymalnie 2 zabiegi i już będzie super.
Czy na 100%? Tego nie możemy powiedzieć. Tak naprawdę ciężko cofnąć coś, co już powstało. Ani żadnej zmarszczki, ani żadnej blizny, raczej do zera nie wyprasujemy, ale możemy naprawdę zmniejszyć to do minimum, więc ja na to liczę. Ale dam Wam znać, zrobię jeszcze taką aktualizację, jak zrobię te zabiegi po wakacjach. Natomiast teraz jestem już naprawdę zadowolona, zdecydowanie mniej już widzę te dziurki moje w słońcu, no bo to głównie właśnie w słońcu one były widoczne i żaden makijaż tego przecież nie przykryje, więc jest już zdecydowanie lepiej, więc naprawdę polecam. Ten, kto się waha, to naprawdę ta regeneracja nie przebiega tak źle. Oczywiście trzeba sobie... raczej byłoby komfortowo wziąć sobie jakieś wolne, no bo tak jak mówię, no te pierwsze, zwłaszcza 3 dni, no to jest taka mocno zaczerwieniona skóra, do tygodnia rzeczywiście trzeba się mocno regenerować, dbać o tą skórę, oczywiście bardzo ważna jest higiena twarzy. Ja też wspominałam w jednym moim shorcie właśnie o higienie twarzy, czyli zmiana poszywek, poduszek, nie dotykamy tej twarzy absolutnie, nie przytulamy się przez pierwsze dni do zwierzaków, dbamy o tą skórę, żeby ona była po prostu czysta, żeby tam do żadnego zakażenia bakteryjnego na przykład nie doszło. Trzymamy się wszystkich wytycznych, no bo każdy specjalista, jeżeli oczywiście wie, co robi, no to Wam powie też, jak powinniście postępować, więc się tego słuchamy. No i też co ważne, zwracajcie uwagę w ogóle, do kogo idziecie. Do kogo idziecie to raz, ale dwa też jaki sprzęt jest w danym gabinecie, ponieważ tych laserów jest mnóstwo i warto się po prostu zapytać, jakiej firmy, na jakim laserze dana osoba pracuje. Jeżeli ktoś ogólnie mówi, że to jest laser frakcyjny, to też niewiele nam to powie, no bo tak jak wspomniałam, możemy mieć ablacyjny, możemy mieć nieablacyjny, więc warto dopytać, żebyście wiedzieli, na co się piszecie, żebyście wiedzieli, czy rzeczywiście tego zabiegu chcecie i tego oczekujecie. Warto też zapytać na pewno o certyfikaty, o osobę, która będzie wykonywała. To też nie powinna być żadna tajemnica, ponieważ zawsze jest tak, że jak dany sprzęt kupujemy, czy bierzemy na leasing do gabinetu, no to zawsze jest w tym jakieś przeszkolenie. I te osoby, które pracują na tym sprzęcie, muszą mieć takie przeszkolenie, mieć certyfikat, więc nie ma nic z tym złego i dziwnego, żeby o to spytać, no bo jest to zabieg, który naprawdę jest inwazyjny i można sobie zrobić nim krzywdę, jeżeli będą parametry nieumiejętnie dobrane, jeżeli nie będzie takiej właśnie szerokiej informacji, co należy robić, czego nie. Bardzo ważne są też przeciwwskazania, bardzo ważne też jest przygotowanie do zabiegu. Jeżeli ktoś nie wie, że nie mógł na przykład stosować jakichś kwasów przed, no to też może sobie zrobić krzywdę, więc bardzo ważne, żeby to był specjalista, który nam powie wszystko od A do Z, a wtedy na pewno wszystko będzie dobrze. Także mam nadzieję, że ten film był pomocny. Ja tutaj kilka zdjęć Wam właśnie zamieściłam. Na koniec jeszcze taki krótki filmik, jak ta skóra wyglądała po. Także, tak jak mówiłam, zrobię jakąś aktualizację, a tymczasem trzymajcie się. Dajcie znać jeszcze, o jakich zabiegach byście chcieli usłyszeć. Także do zobaczenia, trzymajcie się ciepło. Buziaki. Cześć kochani, ja jestem właśnie po zabiegu lasera frakcyjnego. Jestem już w domu i tak jak Wam obiecałam, pokażę Wam moją buzię, jak to wygląda. Nie wiem, czy to dobrze widać. Na pewno widać mocne zaczerwienienie, co jest normalną reakcją, ale również widać taką krateczkę na buzi, że tak powiem, po głowicy lasera, także to też jest normalne. To, co czuję teraz, no to na pewno mocne pieczenie, jest to też reakcja normalna, trochę jak po takim oparzeniu słonecznym, tak bym to porównała. Tym razem zabieg, bo to jest mój drugi, został zrobiony mocniej, na mocniejszych parametrach, co też jest odczuwalne, bo to pieczenie jest dużo mocniejsze niż było. Widzę też już opuchnięcie tutaj twarzy. Powolutku to też jest normalne, więc po kilku dniach powinno być lepiej, ale też Wam się pokaże, jak to się regeneruje. No i co, dzisiaj niczym się nie smaruję, nie wychodzę z domu i będę się regenerowała. To pieczenie też po jakimś czasie zejdzie, bo też oczywiście znieczulenie schodzi. Byłam smarowana maścią znieczulającą, więc też teraz to pieczenie może jest bardziej odczuwalne. No i co? Tak jak wspominałam, robiłam ten zabieg, ponieważ mam dalej blizny zanikowe tutaj
w dolnych, że tak powiem, policzkach, w dolnej części twarzy, trochę na brodzie, więc zrobiony został cały dół, trochę żuchwy również, ale głównie miałam właśnie problem tutaj z policzkami, z tymi dolnymi częściami twarzy. Nie było tego jakoś bardzo dużo, no ale jednak przeszkadzało mi to i w końcu się zdecydowałam na taki zabieg. Także co, pokażę Wam się za jakiś czas, jak się trochę zregeneruje.